Szanowni Państwo, w ostatni weekend odbył się finał LFA 9 w Szczecinie, a także mecz juniorów w Tychach. W obu meczach miało miejsce wiele ciekawych sytuacji i kilka z nich wybraliśmy do szczegółowego omówienia. Zapraszamy zatem do obejrzenia już 11 odcinka naszego cotygodniowego podsumowania weekendu. W oglądanej sytuacji miała miejsce długa akcja powrotna na wolnym kopnięciu, zakończona wbiegnięciem zawodnika z piłką w pole punktowe przeciwnika. Punkty jednak nie zostały przyznane, ponieważ w czasie akcji została rzucona flaga za nielegalne trzymanie. Popatrzmy zatem na oznaczonego zawodnika. Zawodnik ten ma do wykonania kluczowy blok tuż przy zawodniku z piłką i jak widzimy ewidentnie chwyta swojego przeciwnika za koszulkę i sprowadza go do ziemi. Trzymanie nie ulega tutaj wątpliwości, faul ma miejsce w punkcie akcji, ma bardzo duży wpływ na tę akcję, jest bardzo widoczny i daje dużą przewagę. Jest to jeden z przykładów sytuacji, w której flaga za trzymanie musi zostać koniecznie rzucona, ponieważ faul jest tutaj oczywisty. W tej sytuacji zwróćmy uwagę na kontakt pomiędzy zawodnikiem ataku, próbującym łapać podanie, oraz obrońcą. Zawodnik obrony nie jest zainteresowany piłką i ewidentnie wyciąga rękę, aby zahaczyć swojego przeciwnika i utrudnić mu łapanie podania. Trudno ocenić, czy kontakt pomiędzy zawodnikami rozpoczął się tuż przed dotknięciem piłki, czy już po tym, gdy podanie zostało dotknięte. Oczywiście w tym drugim przypadku, w myśl przepisu, nie może być flagi za DPI. Jednakże, jeśli dokładnie przyjrzymy się w tej akcji zawodnikowi ataku, to okaże się, że flaga za DPI nie powinna zostać rzucona, nawet jeśli kontakt był zbyt wczesny. Zwróćmy uwagę na to, że tuż przed tym zahaczeniem przez obrońcę zawodnik ataku wyszedł prawą nogą poza boisko. Zawodnik stracił w ten sposób uprawnienie do łapania podania do przodu. Z kolei przepis 738C mówi, że defensywne utrudnianie możliwości złapania podania, czyli DPI, może mieć miejsce tylko na zawodniku uprawnionym do łapania piłki. W tej sytuacji mamy zatem słuszny brak flagi. W kolejnej sytuacji popatrzmy na oznaczonego zawodnika drużyny ataku. Zawodnik ten przed podaniem ewidentnie blokuje swojego przeciwnika. Ponieważ podanie do przodu przekroczyło w tej sytuacji strefę neutralną, to miał miejsce faul za ofensywne utrudnianie przy podaniu. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisem 738D uprawnieni zawodnicy ataku podczas akcji, w których podanie do przodu przekracza strefę neutralną, nie mogą blokować swoich przeciwników poza tą strefą do momentu dotknięcia piłki. W meczu w Tychach podczas wolnych kopnięć miały miejsce potencjalnie nielegalne formacje wedge. Zwróćmy uwagę na oznaczonych zawodników drużyny odbierającej. Podczas wolnego kopnięcia i zanim piłka została złapana lub odzyskana, zbiegają się oni do siebie w celu blokowania. Oczywiście z nagrania trudno ocenić jednoznacznie dystans pomiędzy tymi zawodnikami, natomiast jeśli byli oni nie więcej niż 2 yardy od siebie, to miał miejsce faul, niedozwolony wedge. Pamiętajmy, że od tego sezonu faul ma miejsce, jeśli taki wedge tworzy co najmniej 2 zawodników. Zwłaszcza w drugiej sytuacji wydaje się, że zawodnicy byli wystarczająco blisko siebie, że było to mniej niż 2 yardy i na boisku powinna pojawić się flaga. Podczas meczu w Tychach odmierzanie kary za OPI, czyli ofensywne utrudnianie przy podaniu, wzbudziło pewne wątpliwości komentatorów. A wróćmy do mojej kalkulacji, bo jestem ciekawy, co sądzisz. Okay. Mamy yard marker pierwszy na 26 yardzie,
a pokażę znacznik pierwszej próby cofnięty na yard chyba 18. Ciekawe. 13 yardów kary, takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Może tam sędziowie trochę z tymi yardami się pomylili. Wiemy, że w tej sytuacji mogło coś się nie zgadzać, chociaż dziwne, bo właśnie boisko w Tychach jest przygotowane do futbolu amerykańskiego, więc dużo łatwiej jest po prostu te yardy zaznaczyć. Jak komentatorzy słusznie zauważyli, odmierzone zostało 13 yardów, piłka z 26 yarda została przeniesiona na 13, podczas gdy karą za OPI jest 15 yardów. Takie odmierzanie jest jednak całkowicie poprawne, ponieważ zgodnie z przepisem 10.2.6 dystans odmierzanej kary nie może być większy niż połowa odległości pomiędzy miejscem odmierzania a linią punktową drużyny ukaranej. W takiej sytuacji odmierzana jest połowa dystansu do pola punktowego. W tym przypadku odmierzanie rozpoczynało się na 26 yardzie, a zatem gdyby odmierzono dokładnie 15 yardów, to odmierzony dystans byłby większy niż połowa odległości pomiędzy 26 yardem a polem punktowym, która wynosi 13 yardów. W tym filmie to już wszystkie sytuacje. Dziękujemy za uwagę i oczywiście zapraszamy do zadawania pytań w przypadku wątpliwości. Przed nami już tylko jedno spotkanie. W najbliższą sobotę we Wrocławiu odbędzie się Polish Bowl. Obu drużynom, które znalazły się w finale, życzymy powodzenia podczas tego najważniejszego meczu sezonu. Tradycyjnie zachęcamy do śledzenia profilu PSSFA na Facebooku oraz naszego kanału na YouTube i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.